Mamy takie zadanie. Oblicz miarę kąta alfa oznaczonego na modelu przestrzennym. Ok, popatrzmy zatem na ten model przestrzenny. Co my tu na nim mamy? Już na pierwszy rzut oka daje nam on pewne informacje. Widzimy tu sześcian, widzimy naniesione nań oznaczenia. Przy wierzchołku G mamy oznaczony kąt alfa, którego wartość mamy obliczyć. Mamy przykątną sześcianu oznaczoną literką D. Wiemy z twierdzenia Pitagorasa, że przekątna sześcianu wynosi a pierwiastek z 3. Widzimy przekątną ściany bocznej oznaczoną jako C. Ściana boczna jest kwadratem, a jak wiemy, także z twierdzenia Pitagorasa, przekątna kwadratu wynosi a pierwiastek z 2. Widzimy, że kąt alfa zawarty jest pomiędzy tymi przekątnymi D oraz C. Zauważmy też, że trójkąt ABG jest trójkątem prostokątnym. Ok, mamy już jakieś dane, które sobie wypiszemy pod spodem. Warto też nanieść sobie nasze dane na uproszczony rysunek poglądowy. Pozwoli to uniknąć pomyłek i ułatwi obliczenia. Ok, zatem spójrzmy na nasz rysunek poglądowy. Mamy tutaj trójkąt prostokątny ABG z modelu przestrzennego. Od razu nasuwa nam się skojarzenie z trygonometrią. Jak możemy obliczyć kąt alfa? Możemy skorzystać z dowolnej własności trygonometrycznej, gdyż mamy dane wszystkie 3 boki tego trójkąta prostokątnego. Gdybyśmy mieli dane tylko niektóre boki, to wygodniej byłoby dla nas wybrać sobie taką własność, która najbardziej pasowałaby do naszych danych. Skorzystajmy zatem na przykład z własności sinus kąta alfa. Sinus alfa to w naszym przypadku stosunek długości boku A do przeciwprostokątnej D. Do naszego wzoru podstawiamy sobie nasze dane. Za D podstawiamy A pierwiastek z 3. A nam się skraca. Mamy 1 przez pierwiastek z 3. Otrzymaliśmy wynik z niewymiernością mianowniku. Nie jest to pożądany wynik, bo my szukamy wartości kąta alfa w stopniach, a wynik w tej formie nas do tego celu nie przybliży. Zatem liczmy dalej. Trzeba pozbyć się niewymierności z mianownika, żeby wyjść na jakiś wymierny wynik, z którym już da się coś zrobić. Przemnażamy zatem licznik i mianownik przez wartość z mianownika i wychodzimy na eleganckie pierwiastek z 3 przez 3. Posłużmy się teraz kalkulatorem, żeby wyliczyć wartość tego wyrażenia. Wychodzi nam, że sinus alfa wynosi około 0,5773 po przecinku. Przybliżoną wartość kąta alfa odczytujemy ze znanej nam tzw. tabelki wartości funkcji trygonometrycznych. Odczytujemy, że kąt alfa wynosi 35 stopni. Formułujemy odpowiedź. Miara kąta alfa wynosi w przybliżeniu 35 stopni.